Jak sobie możecie zdawać sprawę, były profesjonalny gracz Warcrafta trójki, kocham tą grę, to gra mojego życia, powiedzmy, czy to być nadinterpretacja dzieciństwa w każdym razie lub lat nastoletnich. Reason to buy Reforged. Ja Reforged kupiłem przedpremierowo. Wersję nawet Deluxe chyba potem to płaciłem, bo miał być zajebisty portret. Zwróciłem to, refund puściłem, no nie wiem, po paru dniach od premiery. Tak tragiczne to było, tak tragiczne to jest do dzisiaj i wątpię, że ten filmik mi jakoś zmieni moje zdanie na ten temat, ale jestem ciekawy, co autor tam uwzględnił. Let's go! Originally, I intended to discuss the Reforged art style in my Warcraft Reforged 4 years later video, but after spending 85 hours total, half of which on the last 3 days before release, and getting the video up onto YouTube 4 hours before it published, I'd run out of time and had to cut it. However, I'd like to take the opportunity now, after some recuperation, na to give a trailerach shout ładnie out, wyglądało, as it nie? were, to 2 projects that could be worth your reason to buy Reforged alone. Before I start, I would like to make my position on Reforged graphics clear to those that may not No. know where I stand. Dawaj. I do not like the Reforged graphics, Oh. nor do I like the Warcraft 2 gameplay. More on that later. However, when I was going to make a segment addressing the Reforged graphics... Czemu chłop powiedział o Warcrafcie trójce najpierw, a potem o dwójce, w sensie to jest o Reforged tu. O Reforged. A może, bo mod wyszedł z kampanią Warcrafta dwójki w sumie. I może o to chodzi w tym. No dobra, zobaczmy dalej. I wanted to point out the effort placed into the concept art, which was overall very well illustrated, if a little overly detailed, when regarding their approach to Reforged models that would represent the new version of the original Warcraft 3 classic models. And I wanted to compare these well-made concept art drawings to the practical result that was created. I thought of the Reforged Tauren Chieftain and just... Widzicie to? Jak te konceptarty były wypuszczone, jak to się różniło. Na takim zoomie ten model Taurena no wygląda fatalnie, nie? No gra z 2002 roku, czy tam 2001 już, whatever. Ten tutaj wygląda ślicznie i pamiętam, że jak ogłosili tego Reforged, tak się jarałem, jak i większość moich znajomych, z którymi grałem w tego Warcrafcika wtedy z czasów liceum. I jak każdy jeden wypuszczony nowy art, no to było po prostu, Jezu, jak to będzie piękne, Boże, dajcie tu już jakikolwiek gameplay, jakikolwiek coś, nie? Bo tu wygląda to świetnie, ale no niestety w grze już takie nie jest. Dlatego wszyscy grają na starym silniku, nie? Tauren Chieftain and just how scuffed this guy looks. Far too much of a derpy, mangled mess. I'm talking about the guy on the right? So I brought up the Tauren Chieftain concept art, then proceeded to compare it with its Reforged model. I saw that it was Cairn Bloodhoof that was the derp. He is 99 years old after all, but comparing him to his other versions... No to przecież to zajebiście to wygląda. Tutaj, na tym filmiku, teraz na tym zoomie, nie? Model tego heroska. Showed that, surprisingly, the Reforged model held up well. It actually looked almost exactly like the concept art, which I was quite happy to praise. This led me to realize that even I, someone not keen on the Reforged style, could see the potential of these characters being brought to life with detail that gave meaning to the hero or unit they represented. It was possible to create Reforged models that weren't completely grotesque. This leads me to discuss 2 projects that have tried to recreate what Reforged itself couldn't. Let's start with Re-Reforged. Insane Monster set out to create what should have been the Reforged. Ja nawet nie wiedziałem, że to... Ja myślałem, że to jest mem. Re-Reforged. No bo Warcraft 3 Reforged i Re-Reforged. Reforged to jest wersja zremasterowana pierwszej części, w sensie trzeciej części, no wanili, tak? Podstawki. I to nie ma chyba gry na Metacriticu, która ma mniejszą ocenę niż Warcraft 3 Reforged. Poprawcie mnie teraz, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że się nie mylę. To jest najgorzej oceniana gra ze wszystkich. To tej grze się udało, nie? Pobić taki rekord. I dlatego powstał mem, że jest Re-Reforged, że powinien być remaster remastera. I wtedy to może by było dobre. Experience with actually remastered in-game cinematics that utilize more camera angles and attention to environmental detail when characters were in dialogue. He modernized the original missions to have more meaningful events and redesigned quests which, based on the player's decisions, could impact following maps they would go on to play afterwards. The gameplay excels here as your immersive experience with the missions is enhanced by the behavior of the AI. It feels quite personal and satisfying when overcoming your opponent. With playable interludes, those are like in-game cutscenes that were in between the missions themselves. It allowed players to actively take part in the development of some of their favorite heroes, and retrievable manuals in-game would
describe the lore of the Warcraft universe. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jak zapowiedzieli Warcrafta Reforged na BlizzConie to było i pokazali te cinematiki kampanii i tak dalej, jak to ma być zremasterowane, to wyglądało zupełnie inaczej niż to, co otrzymaliśmy w finalnym produkcie. I to ludzi też ekstremalnie, no, wkurwiło, kolokwialnie mówiąc. Bo nastawiają was na coś takiego, że po prostu wow, nie, że ta gra znowu odżyje, że będzie nowy ladder. Ladder swoją drogą miał wyjść chyba 3 miesiące po premierze i nie było go ponad rok czasu im to zajęło. Nawet nie wiem, czy nie 2 lata. Albo nawet jeszcze dłużej. Ale tu już nie chcę wprowadzić w błąd. W każdym razie z 3 miesięcy, 2 lata. I tak to nie działa dobrze. Particularly the areas, items, and characters you were interacting with during these very missions. Where perhaps Insane Monster has excelled the most in this project could be the rebalanced difficulty levels. As someone who plays on hard, this is most definitely noticeable during the missions. The AI scripting is on another level, as encounters with toads and the boss fights are the icing on the cake. This is a much greater challenge, and your skill and strategic decisions will lead to some pretty close calls throughout most of the levels, which is exactly how it should be. Balance is not easy, as everyone is different, but I really noticed the impact of how challenging the AI could be at times, which in turn made me far more engaged. Dobra, no czy ja rozumiem, że tutaj autor tego materiału odnosi się tylko i wyłącznie do kampanii, przynajmniej w tym momencie. I tam AI i tak dalej. Problemem jakby kampania, no, że ją trochę zjebali, bo nie zrobili tak jak zapowiadali, to jest jedna para kaloszy, ale to, co się rozchodzi głównie z tym silnikiem, to jest, że totalnie na multiplayerze jednostki, jak grać 1 na 1, jest ciężko odróżnić wasze od przeciwnych. Strasznie jest to źle zrobione. Ten silnik po prostu. Też path jednostek, znaczy walking path jest też jakiś trochę do bani, coś tam nie działa. Natomiast wy to sobie wyobraźcie, jakbyście grali jakąś grę teamową 2x2 czy 3x3, jeżeli grając 1 na 1 nie jesteście w stanie odróżnić swoich jednostek od przeciwnych, no to jak jest was jeszcze więcej, to jest po prostu jeszcze jeden wielki tam color fest na ekranie, nie? Thus leading to a better, if not sometimes more stressful experience, but one you are grateful for at the end of it when you get to the other side successfully. The Warcraft 3 Re-Reforged Exodus of the Horde and Human campaign, The Scourge of Lordaeron, is available now on Hive Workshop to play, with more to come in the future. Moving on to the Chronicles of the Second War, a campaign within the Warcraft 3 Reforged engine where you relive the events of the Warcraft 2 Orc campaign. The Lorecraft Designs team have exceeded in providing an incredibly detailed, immersive, atmospheric world. No ale zaraz, oni tego moda do Warcrafta 2, słyszałem same dobre opinie na ten temat, bo rzeczywiście jest chyba zajebiście zrobiony, to nawet Królu mówił, ale to jest przecież, można sobie odpalić na starym silniku też. Warcrafta 3 zwykłego. Nie trzeba mieć do tego Reforged, chyba. World set within the Warcraft 2 universe. As a Reforged graphics hater, I can still recognize and respect the incredible effort put into actually utilizing the Reforged style to make faithful adaptations to the Warcraft 2 clans. So many units, buildings, doodads, you name it, have clearly been painstakingly remastered to such a high quality level that does the original so much justice. There are 17 missions. Some of them are just complete bonus. A, do tego Reforged moda trzeba mieć akurat Reforged. Okej. Do Kronik. A, czyli do kampanii Warcrafta 2 nie trzeba mieć Re-Reforged. Tak? Tak. Nie trzeba mieć Reforged. Gra słów, nie? That flesh out more of the lore and explain how and why things came to be. Many hours of cinematics are sprinkled in throughout the levels to No i give te the cinematiki characters a są chance to zajebiste i show to off są their cinematiki z personalities. kampanii These Warcrafta 2. cinematics really shine as introductions to each act of the campaign you will play through. The lore is as Naprawdę thick as masa the pracy atmosphere of włożonej i some of the zajebiście mi to levels. wyszło. There is plenty to Jak learn będę and jakieś więcej understand czasu, to for w to any sobie zagram. keen Warcraft 2 enthusiast. An incredible effort has been put in, over 1,500 lines of voice acting to let the players sit back and absorb the world with which they are engaging with. Tell me, for Doomhammer. No. Oni całe nawet właśnie voice'y dorobili do tych jednostek, nie? Kurde, no taka robota, też ekwipunek, jakieś itemy tam pododawali i tak dalej. Kurde, no. I tak się robi gry.
Tak się robi. To są właśnie te czasy też, że mod często gęsto jest lepszy niż remaster, jaki jest zrobiony przez studio. The soundtrack has been retouched without harming the quality of the very popular original music. They even managed to get oil to work in the game as a whole nother resource, like gold. Ja pamiętam, jak nawet w recenzjach w CD Action i na innych jeszcze w innych gazetach, wiecie, jak Warcraft 3 wyszedł, to tak dostępem do internetu to tak było, wiecie, no. Kto miał, ten miał, nie? Ale każdy narzekał, że nie ma jednostek morskich i nie można prowadzić batalii morskich. Nie można się pizgać po prostu statkami, nie? Że tylko w kampanii parę tam jakichś stateczków występuje i to jest wszystko. A na multiplayerze i tak dalej, że tego nie ma. Czy to źle? To w sumie to nie wiem, jakoś mi to niespecjalnie przeszkadzało. Golden wood. A great way to get the Americans invested in the campaign for sure. I said earlier I don't like Warcraft 2 gameplay because it's tedious. However, this Warcraft re-edition did help to improve upon it with some more engaging. No dobra, może ma prawo mieć takie zdanie, oczywiście się może mu nie podobać, ale Warcraft 2 miał jedną zajebistą rzecz, która nie ma trójka. Były zapisane ilości zabitych jednostek przez daną jednostkę. I nawet potrafiło to dojść do tam, nie wiem, no setek zabitych, jeżeli się udało utrzymać przy życiu. I część jednostek przechodziła z misji do następnej misji. To dawało taki fajny vibik, nie? Że mieliście taką elitę. Szkoda, że nie było tam doświadczenia i nie zdobyło tam poziomu danej jednostki. W sensie tam nawet promotion unita. Ale storylines fajnie to and mission wyglądało. Fajny objectives. smaczek. Everything else about Warcraft 2 is fantastic. The characters, the voices, the sounds, the music, the visuals. With so many good things about Warcraft 2, it should be hard to top it. But Chronicles of the Second War manages this and does such a fantastic job with all of the aforementioned features. My favorite aspects of the Chronicle of the Second War have to be some of the cutscenes, and the level design truly is inspiring as a technical feat for players to experience. The wetlands atmosphere is just stunning. This is one case where a huge amount of detail. Kurwa, przecież ta kampania, tak jak widziałem niektóre gameplaye, to ona jest lepiej zrobiona niż no w Warcrafta 3 kampania. Może nie jeżeli chodzi o story, no bo story jest z Warcrafta 2, ale no gameplayowo to wszystko i tak dalej, jak to super zrobili. Ja do dzisiaj nie ukończyłem kampanii Rexara. Nie? Jak tam się tutaj Ogrimmar zakładał, Tral i się sterowało Beastmasterem. Tell actually really pays off in Reforged. The Chronicles of the Second War Tides of Darkness campaign is available now on Hive Workshop to play, with the human campaign to follow sometime in the future after the team have taken some much needed rest. So perhaps I gave you a reason to buy Reforged, or perhaps two reasons. Nie mogę, no mnie pojebie zaraz, no. No So patrzcie. perhaps I gave you a reason to buy Reforged. Wstrętnie to wygląda. Po prostu obrzydliwie wygląda ten model teraz, jak się na to patrzy. No kanciasty, bez żadnego tego aliasingu i tak dalej, tych szmerów bajerów, nie? I teraz wzit, ten wygląda no sztos. No sztos, tak? I teraz problem jest taki, że to wygląda jak gówno w grze, a tamten wygląda nadal ślicznie. Chociaż ma te 24 lata, czy na 23. Or perhaps two reasons. Please check the video description for links to both of these projects. I won't cover how to install them, as you can find this information on both the pages. No to są these links pierwsze take you gameplay, to. jakie oni pokazywali Whilst my main criticism ogłoszeniu with Reforged is że robią. essentially really the frame rate issues, which can be found in both of the projects, but depends on your setup. It's not really their fault. It's definitely the fault of Reforged itself, and I don't think that should take away from the hard work that's been put into it. So even with that Jak said, to wygląda? it's definitely worth giving the muszę to respect due muszę and playing. Będę musiał to rozchodzić, no. Ja tak nienawidzę tej oprawy, tej szaty, Jezu, to niedobrze mi się robi, jak ja to widzę, dlatego to zrefundowałem i nie wiem, no, nie wiem, jak ktoś sobie może to robić i grać na tym silniku Warcrafta 3 teraz, dzisiaj. Playing these awesome campaigns, you'll just have such an amazing experience doing it, irregardless of the brutal frame rate from time to time. I know I did. Both of these projects deserve recognition, so it's why I took some time to make this video to recognize their efforts, since I wasn't able to include it before, despite wanting to in a previous video. I've often said to anyone interested in buying Warcraft 3,
that the campaign is a good enough reason by itself. But now, with the Warcraft free custom campaign community, what they've brought to the table, there's so much to be enjoyed. So, like I say, check out the links below and give it a go. Thanks for watching, and thanks for the effort the Warcraft free community still continues to make to this day. Take care. Rozumiem zamysł teraz filmiku. No, być może przez pryzmat kampanii samej, jak ktoś nie grał, warto to sobie kupić. Nawet nie jest w ogóle podstawowa wersja zwykła do kupienia. W sensie nie Reforged, tylko zwykła. Czy tylko Reforged. Ale ostatnio też był w promocji, więc może rzeczywiście warto. Ale nie grajcie na tym silniku na multi. Nie grajcie po prostu na tym silniku. Nie grajcie.